Cześć! W tym odcinku pokażę Ci, jak dobrać destylator do Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy chcesz produkować czysty spirytus, aromatyczną owocówkę, domową whisky, czy po prostu mieć jedno urządzenie do wszystkiego. Bez marketingowego bełkotu. Konkrety i doświadczenie z ponad 10 lat pracy z setkami zestawów. Jeśli chcesz produkować czysty 96% spirytus, taki o jakości lepszej niż ten dostępny w sklepie, musisz wybrać kolumnę rektyfikacyjną. Tylko praca na kolumnie zapewni Ci możliwość otrzymywania takiego neutralnego alkoholu. Kolumny mogą mieć różną konstrukcję i różne głowice. Jeżeli masz dużo miejsca w pomieszczeniu, wybierz głowice klasyczne, pionowe, w tak zwanym układzie Boka-Koba, gdzie skraplacz wkładany jest pionowo od góry. Jeżeli masz trochę mniej miejsca, możesz wybrać głowice obniżane. Wariantem obniżonym dla kolumny premium jest model A-Bratek, czyli taki, w którym skraplacz wkładamy pod lekkim kątem, dzięki temu głowica jest niższa. Mamy też najniższą głowicę na rynku, czyli młot Tora. Tor jest dostępny w trzech średnicach. Standardowy Tor Elite 54 mm, Tor 76, 3-calowy model o wydajności około 3 litrów spirytusu na godzinę oraz wersja Tor kolumny Prime, wtedy ma 108 mm. Przy owocówkach, zbożówkach, rumach liczy się nie czystość, ale smak. Potrzebujesz albo podstila, albo kolumny półkowej. Podstil, czyli inaczej destylator prosty, dawniej zwany alembikiem, działa na zasadzie skraplania par trafiających przez deflegmator do chłodnicy bezpośrednio do odbieralnika. Nie mamy tutaj ponownego napływu, czyli refluksu, i schładzamy całe pary, które wyszły z kotła. Dzięki temu mamy największą kontrolę nad smakiem, nie jest on w żaden sposób podczyszczany, dzięki temu wszystkie estry, które zapewniają nam smak, przechodzą do destylatu. W ten sposób produkowane są tradycyjne destylaty takie jak rakija czy nawet whisky. W destylacji prostej procent alkoholu, który odbierasz, maleje wraz z postępem odbioru, czyli zaczynamy powyżej 90%, kończymy na zerze, tam gdzie jest czysta woda. Szczegółowo taki proces możesz zobaczyć na filmach z obsługi, które mamy na naszym kanale. Podstil jest najtańszym z typów destylatorów. Mamy je w bardzo małym rozmiarze 28 mm, czyli mikro podstil. Mamy standardowego 54 mm podstila, który najczęściej sprzedawany jest na 30 lub 50 litrowych zbiornikach. Natomiast do większych zbiorników mamy 3-calowego podstila 76 mm. Pamiętaj, że na podstilu nie zrobisz czystego alkoholu, więc jeżeli myślisz o produkcji własnej wódki albo nalewek, raczej wybierz kolumnę rektyfikacyjną. Pamiętaj, że każda kolumna ma możliwość pracy w trybie podstil, czyli trybie alembikowym. Nie musisz usuwać wypełnienia czy redukować wysokości kolumny. Opisujemy użycie kolumny do produkcji okowit owocowych i zbożowych w oddzielnym filmie. Zapraszamy. Jeżeli robisz destylaty owocowe i zbożowe i masz dużą ilość surowca, podstil jest świetnym rozwiązaniem. Wtedy, robiąc odpowiednio dużą ilość produktu, możemy wyselekcjonować to, co najlepiej pachnie i smakuje i poddać maturacji, czyli leżakowaniu, żeby utrzymać finalny destylat. Jeżeli natomiast masz mniej surowca i chciałbyś bardziej efektywnie go wykorzystać, tutaj zapraszamy do użycia kolumny półkowej. Dzięki regulowanej liczbie półek kolumna półkowa zapewnia nam stały procent odbioru, inny niż 96 przy spirytusie. Czyli mamy tutaj sytuację inną niż w kolumnie rektyfikacyjnej, w której jedynym stałym procentem jest spirytus. Mamy też inną sytuację niż w podstilu, gdzie moc cały czas spada. W kolumnie półkowej, sterując ilością półek, jesteśmy w stanie wpłynąć na końcową moc destylatu, która przez cały proces będzie stała. Dzięki temu z jednego wsadu mamy kilkukrotnie więcej serca niż w przypadku destylacji w trybie postym. Pamiętaj, że nie ma jednego uniwersalnego destylatora do wszystkiego. Zawsze coś będzie kosztem czegoś, natomiast najbliżej uniwersalności z pewnością jest kolumna z wypełnieniem. To, który model kolumny wybrać, zależy najbardziej od Twojego budżetu oraz dopuszczalnej w pomieszczeniu wysokości. Zestawy zaczynają się już od 180 cm w przypadku modelu Terra na 30-litrowym zbiorniku, natomiast najwyższą kolumną na pewno będzie 2-metrowy Elite. Zbiorniki zaczynają się od 25 cm w przypadku zbiorników płaskich, typowe kegi 30-litrowe mają 40 cm, 50 to około 60 cm, setki płaskie od 30, a standardowe z kega od 60 cm. Maksymalna wysokość kolumny to 2 metry. Nie ma sensu przedłużania 2-metrowej kolumny jeszcze bardziej, ponieważ nie wpłynie to już na jakość destylatu. Decyduje o tym tzw. parametr smukłości kolumny, czyli stosunek średnicy do wysokości.
Osobom początkującym polecamy kolumny z wziernikiem. Jest to model Premium, model Abratek, Elite bądź Tor Elite. Wziernik pozwala na obserwację wnętrza kolumny i dzięki regulacji mocy precyzyjne jej dobranie do konkretnego przypadku. Jak obsługiwać każdą kolumnę znajdziesz w dedykowanej wideoinstrukcji. Każda nasza kolumna posiada taką instrukcję i możesz ją znaleźć na naszym kanale oraz na naszej stronie miedziane.pl. Wiemy, że dla większości z Was jest to pierwszy destylator, więc mając tą wiedzę z tyłu głowy, napisaliśmy bardzo szczegółową instrukcję obsługi, która jest ilustrowana i kolorowa i dodawana do każdej naszej kolumny. Oprócz instrukcji otrzymasz też opracowanie o drożdżach, nastawach, fermentacji i wszystkim tym, co musisz wiedzieć na początek i nie tylko. Jeżeli przed zakupem, po zakupie lub w trakcie procesu będziesz mieć jakieś pytania, wątpliwości, zawsze możesz do nas napisać lub zadzwonić. Chętnie udzielamy porad nie tylko naszym klientom. Zapraszam na www.destylatorymiedziane.pl lub po prostu miedziane.pl. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Zachęcam do subskrypcji. Więcej poradników już wkrótce.